Hey guys, travel with me on my channel. W kwietniu 2026 roku odwiedziliśmy jedno z najładniejszych wybrzeży Walii w hrabstwie Vale of Glamorgan. Znajduje się tam niewielkie, ale niezwykle fascynujące miasteczko Llanwyd Major, po walijsku Llanwyd Major. To miejsce, gdzie historia, natura i tajemnice przeszłości splatają się ze sobą w wyjątkowy sposób. Położone nad słynnym wybrzeżem Glamorgan Heritage Coast, przyciąga nie tylko miłośników pięknych krajobrazów, ale również pasjonatów archeologii, geologii i historii. Już na pierwszy rzut oka uwagę przyciągają imponujące wapienne klify górujące nad morzem. Rozciągające się kilometrami skaliste wybrzeże jest jednym z najlepszych miejsc w całej Wielkiej Brytanii do poszukiwania skamieniałości z okresu wczesnej Jury. Spacerując po plaży podczas odpływu, można natrafić na ślady życia sprzed niemal 200 milionów lat. Fragmenty amonitów, belemnitów czy innych pradawnych stworzeń, zamieszkujących niegdyś ciepłe morza pokrywające te tereny. I przyznam się Wam, że też udało mi się znaleźć taką skamielinę. Przewija się ona tutaj na zdjęciach. I mam ją u siebie w domu. Jednak historia tego miejsca sięga znacznie dalej niż czasy dinozaurów. U ujścia rzeki Afon Colwell znajdował się niewielki, lecz niezwykle ważny port morski. Wiadomo, że funkcjonował już co najmniej w V wieku naszej ery. W czasach, gdy drogi były nieliczne i niebezpieczne, morze stanowiło najważniejszą drogę handlową, a mały port w Llanwyd Major odgrywał znaczącą rolę w życiu lokalnej społeczności. W XVI wieku port przeżywał okres największego rozkwitu. Regularnie zawijały tu statki kursujące między Walią a zachodnim wybrzeżem Francji oraz Bretanią. Z okolicznych gospodarstw eksportowano nadwyżki żywności, wełnę i skóry, które cieszyły się dużym zainteresowaniem za granicą. W zamian przywożono towary luksusowe i trudno dostępne na Wyspach Brytyjskich, przede wszystkim wino oraz sól, niezbędną do konserwowania żywności. W kolejnych stuleciach kontakty handlowe rozszerzały się coraz bardziej. W XVII wieku miejscowi kupcy i żeglarze docierali już aż do Indii Zachodnich, czyli dzisiejszych Karaibów. Stamtąd przywożono cukier i tytoń, towary niezwykle cenione w Europie. Choć port w Llanwyd Major nie należał do największych, jego mieszkańcy uczestniczyli w rozwijającym się handlu międzynarodowym, który zmieniał oblicze świata. Niestety natura okazała się silniejsza od ludzkich ambicji. Seria gwałtownych sztormów oraz powodzi stopniowo niszczyła portową infrastrukturę. Ostatecznie pod koniec XVI i w XVII wieku port został opuszczony. Morze zabrało znaczną część konstrukcji, a wybrzeże przez kolejne stulecia nieustannie zmieniało swój kształt pod wpływem erozji. Do dziś jednak można odnaleźć ślady tej zapomnianej przeszłości. Podczas wyjątkowo niskich odpływów niektórzy odwiedzający dostrzegają wystające z dna drewniane pale oraz pozostałości dawnych falochronów. Są to niemi świadkowie czasów, gdy niewielka zatoka tętniła życiem handlowym i żeglarskim. Historia wybrzeża Llanwyd Major to nie tylko handel morski. Przez wieki mieszkańcy utrzymywali się również z wydobycia wapienia. Okoliczne skały zawierają wysokiej jakości kamień wapienny, który był intensywnie eksploatowany. Na wybrzeżu wybudowano tradycyjne piece wapiennicze, zwane lime kilns, w których wypalano kamień, uzyskując wapno budowlane.
Produkt ten transportowano następnie statkami przez kanał bristolski do różnych części Wielkiej Brytanii. Wapno z Lanwyd Major wykorzystywano przy wielu ambitnych projektach budowlanych. Według lokalnych przekazów materiał trafił nawet do budowy słynnej latarni morskiej Eddystone Lighthouse, jednej z najbardziej znanych latarni na świecie. Jednak życie na tym wybrzeżu nie zawsze było uczciwe i spokojne. W XVIII wieku okolica zyskała nieco mroczniejszą reputację. Poszarpane klify, ukryte zatoczki i niewielkie osady stwarzały idealne warunki dla przemytników. Nielegalny handel alkoholem, tytoniem czy luksusowymi towarami był tutaj powszechny. Z tym okresem wiążą się również opowieści o tzw. wreckingu. Według lokalnych legend niektórzy mieszkańcy mieli umyślnie zwodzić statki, wywieszając fałszywe światła na klifach podczas sztormowych nocy. Marynarze brali je za bezpieczne oznaczenia portowe i kierowali swoje jednostki ku brzegowi, gdzie rozbijały się o skały. Następnie ładunek trafiał w ręce miejscowych. Historycy do dziś dyskutują, ile prawdy kryje się w tych opowieściach. Jednak podobne historie są częścią folkloru wielu walijskich i kornwalijskich wybrzeży. Lanwyd Major słynie także z czegoś, co często umyka uwadze turystów – swojej niezwykle bogatej tradycji edukacyjnej. W głębi lądu, niedaleko wybrzeża, funkcjonował jeden z najwcześniejszych i największych ośrodków nauki na Wyspach Brytyjskich. Już w VI wieku działała tutaj szkoła klasztorna założona przez świętego Illtyda. Uważa się, że była ona jednym z najważniejszych centrów nauki w całej celtyckiej Brytanii. Przybywali tu uczniowie z różnych części wysp, aby zdobywać wiedzę z zakresu religii, rolnictwa, rzemiosła oraz sztuki pisania. Niektórzy historycy twierdzą nawet, że liczba studentów mogła sięgać kilku tysięcy osób. Szkoła odegrała ogromną rolę w zachowaniu wiedzy podczas okresu określanego czasami nawet jako ciemne wieki, gdy wiele dawnych tradycji i umiejętności mogło zostać bezpowrotnie utraconych. Dzięki działalności mnichów Lanwyd Major stała się jednym z najważniejszych ośrodków kultury i edukacji w zachodniej Brytanii. W połowie XIX wieku charakter tego miejsca zaczął się ponownie zmieniać. Rozwój kolei oraz rosnąca popularność wypoczynku nad morzem sprawiły, że plaża zaczęła przyciągać coraz więcej odwiedzających. Z czasem miejscowość zyskała nawet przydomek Brighton Glamorgan, nawiązujący do słynnego angielskiego kurortu Brighton. Dziś Lanwyd Major pozostaje miejscem, gdzie można jednocześnie podziwiać piękno natury, odkrywać ślady pradawnych mórz, poznawać historię średniowiecznych kupców, tajemnice przemytników oraz dziedzictwo jednego z najstarszych ośrodków edukacyjnych Wielkiej Brytanii. To właśnie takie miejsca przypominają nam, że nawet niewielkie nadmorskie miasteczka mogą kryć historie obejmujące setki, a nawet miliony lat. Wystarczy zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na klify, wsłuchać się w szum fal i wyobrazić sobie ludzi, którzy przez wieki żyli, pracowali i podróżowali w tym niezwykłym zakątku walijskiego wybrzeża. Także to tyle na dzisiaj historii jednego z najfajniejszych, moim zdaniem, miejsc, które warto odwiedzić we Walii. Trzymajcie się.